50-letni mężczyzna mdleje z bólu. Jego żona zmusza go, żeby pojechał na oddział ratunkowy. W szpitalu mężczyznę odwiedza skonfliktowany z nim syn. Szwendanie się kompletnie zapomniałeś, czego się w domu nauczyłeś. Dobrze pamiętam, czego się w domu Nie nauczyłem. tym tonem, szczeniaku. Proszę Państwa, to jest szpital, dobrze? Proszę ciszej. Matka uwielbia te przedstawienia, że niby jesteśmy normalną, kochającą się rodziną i tylko ja psuję ten cudowny obrazek. Do szpitala trafia koszykarz z ostrym bólem brzucha. Chłopak jest załamany. Boi się, że choroba zniszczy jego dobrze zapowiadającą się karierę. Od początku mówiłem, że nie da sobie u nas rady. Jest za cienki, nie trawię tego gnoja. Okazuje się, że chłopak ma skręt prawego jądra. Lekarze walczą z czasem, żeby nie doszło do amputacji. Pękł mu tętniak i w kilka chwil było po wszystkim. Tętniak? A pamięta pan dokładnie, gdzie był umiejscowiony? Halo, panie Lisiecki? Tymczasem 50-letni pacjent w czasie wizyty w toalecie traci przytomność. Lisiecki? Szymon! Na szpitalny oddział ratunkowy dociera karetka pogotowia z chłopakiem, który od rana ma silne bóle brzucha. Pogotowie mimo sprzeciwu chłopaka wezwała jego koleżanka. Pacjent jest koszykarzem, zawodnikiem jednego z miejscowych klubów. Ból pojawił się po treningu, kiedy wrócił do domu. Co mamy? Podejrzenie zapalenia wyrostka, ból w prawym podbrzuszu, nudności, brak urazu, temperatura 38,2, ciśnienie 130/90, saturacja w nogach. Co dostał? Daliśmy kroplówkę ze środkiem przeciwbólowym. A się będziemy zajmować? A co, masz z tym jakiś problem? Uwaga! No to dobrze. Pacjentem zajmować się będzie dr Dominika Gajda, która tego dnia ma dyżur razem z doktorem Michałem Morawskim. Pacjent jest w złym stanie, ma gorączkę, a silny ból utrudnia mu mówienie. Młody sportowiec rozpoczął grę w zawodowym klubie dopiero 3 miesiące temu. Przedtem trenował w małej miejscowości pod Tarnowem. Jeżeli bóle brzucha są objawem jakiegoś poważnego schorzenia, chłopak przynajmniej na jakiś czas będzie musiał zrezygnować z dalszej kariery. Powoli. Spróbuj przejść na łóżko. A boli cię tylko brzuch, czy coś jeszcze? Masz jakieś problemy z oddawaniem moczu? Nie, nic takiego. Dobrze. No połóż się. Zaraz zobaczymy ten brzuch. Znowu? No muszę go obejrzeć. To wasza ulubiona zabawa, czy jak? Powiedz mi tylko, jak będzie cię najbardziej bolało, dobra? Okej. Spokojnie, spokojnie. O, fuck! Dobrze, już przestaję, już przestaję. Połóż się tak, żeby ci było wygodnie. No w tym momencie wszystko wskazuje na zapalenie wyrostka robaczkowego. No, silny ból brzucha po prawej stronie, gorączka, nudności to są klasyczne objawy. No wszystkie pozostałe narządy są w porządku. Jeśli moja diagnoza się potwierdzi, to chłopaka czeka operacja. Tymczasem do szpitala przyjeżdża Renata Lisiecka ze swoim mężem. Mężczyzna, właściciel biura architektonicznego, pracuje nad projektem budowy galerii handlowej. Jednak ze względu na silne bóle brzucha musiał opuścić pracę. Szymon, co ty robisz? Szymon! To z biura, No muszę nie odebrać. przesadzaj. Chodźmy na... Słucham? Nie mogę teraz przyjechać. Umówiłem się z inwestorem, że poprawki będą gotowe na jutro, więc przypilnuj Sławka, żeby było to zrobione. Na razie. Szymon, chodź. Chodźmy na rejestrację. Oj, nie przesadzaj. To właśnie cały Szymek. Tylko praca i praca. Dlatego jak go dzisiaj zobaczyłam w domu o przyzwoitej porze, od razu wiedziałam, że coś jest nie tak.
Na szczęście w izbie przyjęć nie ma dziś dużego ruchu. Renata Lisiecka liczy więc na to, że jej mąż szybko trafi pod opiekę lekarza. Mężczyzna, prowadząc własne biuro architektoniczne, całe dnie spędza w pracy i zupełnie o siebie nie dba. Siadaj, pomału. Daj mi swoje dokumenty, to cię zarejestruję. Renata, Daj, pospiesz się, proszę. już. Przepraszam. Przepraszam. Halo? Słuchaj, te drzwi przeszklone. Dobrze. Dobrze, Mikołaj, chodź. Co to znowu za afery? Ojciec źle się poczuł, ma potworne bóle brzucha. Co mi do tego? Mikołaj, No chyba nie myślisz, że będę tu z tą sterczał. dokładnie tak myślę. Zostaniesz dotąd, dopóki nie dowiemy się, co jest z ojcem. Podejdź, zapytaj, może mu czegoś trzeba, może wody. A ty co tu robisz? Matka kazała mi przyjechać. No nie wiem, po co. No, raczej. Matka uwielbia te przedstawienia, że niby jesteśmy normalną, kochającą się rodziną i tylko ja psuję ten cudowny obrazek. A prawda jest taka, że to ojciec ma nas gdzieś. Zajeżdża się w robocie i ląduje w szpitalu i liczy na to, że będziemy skakać naokoło niego. A gdzie był, jak trafiłem do szpitala ze złamaną nogą? Na budowie jakiegoś wieżowca i nawet nie pofatygował się, żeby zadzwonić. Kiedy pielęgniarka kończy pobierać krew młodemu sportowcowi, architekt z ostrym bólem brzucha został już przyjęty na oddział. Pacjentem zajmuje się dr Michał Morawski. Dzień dobry. Boli pana brzuch, tak? Tak. A może pan powiedzieć konkretnie, gdzie najbardziej boli? Cały brzuch, panie doktorze. Dobrze, proszę podnieść koszulę. O, miał pan usuwany wyrostek robaczkowy? Tak, jeszcze w podstawówce. Dobrze. Proszę tu odsunąć ręce. Doktor Morawski wykonuje mężczyźnie podstawowe badania. Próbuje również od samego pacjenta dowiedzieć się czegoś o wcześniej przebytych chorobach. Lekarzowi może to pomóc przeprowadzić właściwą diagnostykę. Pacjent nawet nie próbuje ukrywać przed lekarzem, że zupełnie nie dba o swoje zdrowie. Tak, jakieś 3 lata temu. 3 lata temu. Nie oszczędza się pan, prawda? To jakbym słyszał moją żonę. No, czasami może warto jej posłuchać. A już dość jej nasłuchałem. Kazała wychowywać syna lekką ręką. To teraz mamy termozjada i obiboka. Nic go nie interesuje, tylko ławka w parku, koledzy i piwko. Wie pan co, ale jeżeli chodzi o pańskie zdrowie, to akurat może mieć rację. Jak pan się nie będzie oszczędzał, naprawdę to się może kiepsko skończyć. A, mój ojciec taki był. Zdrowy tryb życia. Lekarze wróżyli mu, że dożyje 100 lat. I co? Ledwo skończył 50, pękł mu tętniak i w kilka chwil było po wszystkim. Tętniak? A pamięta pan dokładnie, gdzie był umiejscowiony? Tak, w aorcie brzusznej. Dlatego uważam, trzeba dać sobie pożyć. Widzi pan, mam swoje biuro, kocham swoją pracę, chcę robić ją na maksa. Szczególnie, że nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Dobrze, na razie dziękuję. Pani Iwonko, będziemy robili USG. Tętniak umiejscowiony w aorcie brzusznej może być bardzo niebezpieczny. Jego pęknięcie może doprowadzić nawet do śmierci. Ponieważ skłonność do tego typu schorzeń bywa dziedziczna i ponieważ pacjent nie potrafi konkretnie powiedzieć, gdzie boli go brzuch, może to wskazywać na obecność tętniaka, który uciska na naczynia. Badanie USG i rentgen jamy brzusznej pozwolą nam to, mam nadzieję, wyjaśnić. Ojciec mężczyzny zmarł na tętniaka. Jeśli i on ma tę samą chorobę, również może umrzeć. Tymczasem do szpitala dociera zaniepokojona koleżanka koszykarza skarżącego się na silne bóle brzucha. To ona zmusiła kolegę, aby pojechał do szpitala. Halo, można ciszej? Co tu się w ogóle dzieje? A co, przeszkadzam w parzeniu herbatki? Nie mnie przeszkadza, pacjentom. Tak, jasne, bo mi właśnie o pacjenta chodzi, Tomek Karpiel. Mieli go tutaj przywieźć? I przywieźli. Lekarz go właśnie bada. No ja myślę, że ktoś go w końcu bada. A gdzie? W sali. Ale halo, gdzie pani idzie? Tam nie można wchodzić. Proszę poczekać na kogoś z personelu. No zajebiście. No co to jest za obsługa w ogóle? Najpierw ci ratownicy, teraz ta baba. Jak tak dalej pójdzie, to ja tutaj zwariuję normalnie.
Swoją drogą dobrze, że byłam u Tomka i wezwałam pogotowie. Sam nigdy by tego nie zrobił, pewnie by się tam przekręcił. Ja mam treningi, ja mam teraz sezon, ja muszę być w formie. Jeżeli będziemy cię operować, to możesz zapomnieć o graniu. Młody sportowiec wstydzi się przyznać lekarzom, że boli go jądro. Tymczasem jego klubowy kolega zrobi wszystko, żeby zniszczyć jego karierę. Pomocy, szybko! Pieprzył się jak baba. Od początku mówiłem, że nie da sobie u nas rady. A ty ciągle tu jesteś? Czepię się matki, ona kazała mi przyjść. Po co w ogóle go tu przeprowadziłaś? Widzi pan tam coś? 50-letni architekt boi się, że ma tętniaka i umrze. Panie doktorze, no ja mam prawo wiedzieć. W toalecie nagle traci przytomność. Bardzo proszę stąd wyjść. Bo ja nie powiedziałem pani wszystkiego. Ale jak to nie powiedziałeś wszystkiego, to mów. Zaraz zobaczymy ten brzuch. Do szpitala trafia koszykarz z ostrym bólem brzucha. Chłopak jest załamany. Boi się, że choroba zniszczy jego dobrze zapowiadającą się karierę. Jeśli moja diagnoza się potwierdzi, to chłopaka czeka operacja. Daj mi swoje dokumenty, to cię zarejestruję. 50-letni architekt w pracy niemal mdleje z bólu. Żona zmusza go, żeby przyjechał do szpitala. Tam mężczyznę odwiedza skonfliktowany z nim syn. Cały brzuch, panie doktorze. Może to wskazywać na obecność tętniaka, który uciska na naczynia. Hello, pracuje tu ktoś czy jak? W szpitalu pojawia się przyjaciółka młodego sportowca. Bardzo się martwi o zdrowie kolegi. Dobrze, że byłam u Tomka i wezwałam pogotowie. Sam nigdy by tego nie zrobił, pewnie by się tam przekręcił. Kiedy koleżanka młodego sportowca czeka pod salą segregacji i próbuje dowiedzieć się czegoś o stanie jego zdrowia, pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Sułowska musi pobrać pacjentowi krew do badań morfologicznych. W tym czasie po raz kolejny ktoś próbuje dodzwonić się do chorego chłopaka. Nie. Teraz nie możesz się ruszać. Ja będę pobierała krew, także teraz nie wolno. Nie, słuchaj, naprawdę teraz nie. To nie jest moment. Słuchaj, chcę, żebym ci rękę podziurawiła? Nie ruszaj się teraz. Pielęgniarka oddziałowa pozwoliła pacjentowi korzystać na sali segregacji z telefonu pod warunkiem, że będzie on wyciszony i nie będzie przeszkadzał innym pacjentom. I nie ruszaj ręką później, bo będzie krwiak. Kiedy pielęgniarka oddziałowa kończy pobierać krew, chłopak może wreszcie porozmawiać z klubowym kolegą, który od dłuższego czasu próbuje się do niego dodzwonić. Biały? Słuchaj, to Tomek. Z tą imprezą dzisiaj lipa. Słuchaj, sorry, ale zwalili mi się jakieś robole na chatę i nic z tego nie będzie, nie wiadomo, do której będą. Będę wymieniać jakąś rurę w mieszkaniu, wiesz? No jak możesz, przekaż tam reszcie chłopaków z IBM Brędzy, że nic z tego nie będzie. Odbijemy sobie za tydzień. Zrobimy zajebistą imprezę. No to strzała, trzymaj się. Tymczasem dr Dominika Gajda chce jak najszybciej zrobić USG brzucha swojego pacjenta i potwierdzić, czy u chłopaka rzeczywiście doszło do zapalenia wyrostka robaczkowego. Na korytarzu nadal czeka jego zaniepokojona koleżanka. Wie, że chłopak cały czas bagatelizuje swój stan i mimo bólu udaje, że nie dzieje się nic poważnego. Dlatego chce spotkać się z kolegą i wszystkiego na miejscu dopilnować. I jak tam? Jest git. Tak, jasne. Poważnie trzeba było w ogóle nie nakręcać tej całej akcji. Wiesz co, skończ już lepiej tą nawijkę. Pani doktor, wie pani już, co mu jest? No podejrzewam zapalenie wyrostka. Będziecie go ciąć? Ja się nie zgadzam na żadne cięcie. Słuchaj, możesz po prostu nie mieć wyjścia. Ja nie mogę, ja muszę grać, ja mam treningi, ja mam teraz sezon, ja muszę być w formie. Jeżeli będziemy cię operować, to możesz zapomnieć o graniu na miesiąc, no może być nawet, że na 2. Bez jaj. O nie. No i znowu zaczyna, ja mu ledwo krew mogłam pobrać, tak mu się spieszy do rozmawiania. Słuchaj, przechowaj to przynajmniej na czas badania, dobra? A teraz proszę cię wyjść, bo będę mu robić USG. Spoko. Jakby co, to jestem na korytarzu. Z powodu pobytu w szpitalu koszykarz musiał odwołać imprezę, na którą zaprosił kolegów z drużyny. Halo? Nie powiedział im jednak prawdy o Marta swoim z tej stanie. strony, co jest? Jeden z nich ciągle wydzwania do chłopaka. No, nie będzie imprezy. Wiesz co, takie gadki to możesz wciskać swoim durnym panienkom, może je to kręci. To był Biały. Może i umie grać, ale jest totalnym palantem. A wydaje mu się, że jest taki zajebisty. Na dodatek Tomek musi go znosić, bo to kapitan jego drużyny. Mam tylko nadzieję, że Tomek nie będzie miał tej operacji, bo mu się wszystko rozpieprzy. A dla Tomka granie jest całym życiem.
Tego dnia na oddziale jest tylko jedno działające urządzenie USG. Dlatego dr Morawski musiał poczekać z badaniem swojego pacjenta, aż dr Gajda wykona USG młodego sportowca. Kiedy pielęgniarki przygotowują 50-latka do badania, odwiedza go jego rodzina. Jak ty wyglądasz, biedaku. A, tak samo jak się czuję. Mikołaj! Chodź, Mikołaj. A ty ciągle tu jesteś? Czepię się matki, ona kazała mi przyjść. Po co w ogóle go tu przeprowadziłaś? Czy wy nie możecie ze sobą nawet przez 5 minut normalnie rozmawiać? Gdzie z tą torbą? To jest szpital. Zadowolony? Przez to ciągłe szwendanie się kompletnie zapomniałeś, czego się w domu nauczyłeś. Dobrze pamiętam, czego się w domu Nie nauczyłem. tym tonem, szczeniaku. Proszę państwa, proszę ciszej. Dobra, spoko. Jak na moje oko ojciec jest w zajebistej formie. Mikołaj! Jak ty go traktujesz? Przecież to jeszcze dziecko. Ktoś musi doprowadzić go do pionu. Przez to ciągłe pobłażanie wyrósł leser i obibok. Bez sensu i celu w życiu. Nigdy do niczego nie dojdzie. Przestań. Co przestań? Trzeba było myśleć o tym wcześniej, zanim rozpuściłaś go jak dziadowski bicz. Tak jest cały czas. Zastanawiam się, czy jakiekolwiek próby godzenia ich mają jeszcze sens. Odkąd Mikołaj zaczął dorastać, buntować się, bez przerwy skaczą sobie do oczu. Wbrew nadziejom kobiety, pobyt jej męża w szpitalu nie jest w stanie załagodzić konfliktu między nim a ich synem. Wręcz przeciwnie, zaognia go. Tymczasem pacjent jest już gotowy do badania USG. Doktor Michał Morawski chce sprawdzić, czy mężczyzna ma tętniaka aorty brzusznej. Nieusunięcie go na czas może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Tą rękę wzdłuż ciała, dobrze, żeby tu nie przyszło na ten węflon. I to też wzdłuż ciała ręce. I co, panie doktorze? Proszę dać mi chwileczkę. Widzi pan tam coś? Proszę dać mi chwileczkę. Panie doktorze, no ja mam prawo wiedzieć. Proszę pana, sprawdzam średnicę pańskiej aorty brzusznej. Panie doktorze, myśli pan, że mam tętniaka jak mój ojciec? Proszę dać mi jeszcze chwileczkę. Nie. Aorta nie jest powiększona, czyli pan nie ma tego tętniaka. Spokojnie. Dobrze, to teraz sprawdzimy nerki. Dobrze, że to jednak nie jest tętniak. Usunięcie go wiązałoby się z naprawdę bardzo trudną i ryzykowną operacją. Muszę szukać dalej. To, co wiem teraz, to to, że wszystkie narządy są w porządku. Jedyną niewiadomą pozostaje prawa nerka, która w czasie badania była zasłonięta przez gazy jelitowe. No i czekam na wyniki pozostałych badań. Tymczasem badanie USG młodego sportowca wykonane przez dr Gajdę nie wykazało jednoznacznie, czy doszło u pacjenta do zapalenia wyrostka robaczkowego. Konieczna jest więc analiza wyników pozostałych badań chłopaka. Mocz w porządku. No ale jest stan zapalny. Wyrostek? No też tak myślałam, ale USG niczego nie wykazało. No to weź go na obserwację. Dobra, no dziękuję. Gdzie jest ta umowa? Tutaj, panie ordynatorze. Aha. Zgodnie z radą ordynatora oddziału, dr Gajda decyduje się przenieść swojego pacjenta na salę obserwacji. Mimo stale podawanych leków przeciwbólowych i rozkurczowych, dolegliwości chłopaka nasilają się. Doktor Dominika nadal nie ma pewności, co jest ich przyczyną. Tymczasem chłopak ciągle bagatelizuje swój stan. A może ty jeszcze pójdziesz na trening, co? Może odczytajcie moją komórkę. Daj mu tą komórkę, bo nas zamęczy. Już. Pójdę po jego wyniki badań, zaraz będę. Jak tam biały? Spławiłam go zawodowo. Co powiedziałaś? Prawda, żeby się odpieprzył, bo jesteś w szpitalu. A co, źle zrobiłam? Nie, jest okej. Fuck, został w torebce. Co się dzieje? Co się dzieje? Boli cię bardzo? Zaraz poproszę panią doktor, żeby ci zwiększyła dawkę leku przeciwbólowego. Co mu się stało? Dostał teraz ataku bólu. Szybko go na obserwację. No właśnie, jedziemy. Nagły atak bólu to dowód, że stan zapalny się pogłębia. Niestety dr Gajda nie wie, co powoduje tak ostry stan i dlatego nie może podjąć skutecznego leczenia. Dziękuję. Zostań tutaj i poczekaj, bo... Ale ja nigdzie nie będę Słuchaj, czekać. nie możesz tam wejść. Usiądź tutaj i poczekaj, dobrze? W tej chwili lekarz musi natychmiast przeprowadzić kolejne badanie brzucha pacjenta.
Takie objawy, jakie ma młody sportowiec, są charakterystyczne dla zapalenia wyrostka robaczkowego i lekarz nie może ich bagatelizować, ponieważ jego pęknięcie może w konsekwencji doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Słuchaj, możesz przestać udawać, twojej dziewczyny już tu nie ma. Boli. Gdzie cię boli? Pokaż. Wszędzie, jak rozwalił mi tam granat. Pokaż, zobaczę. Musi pani tak Przecież mocno ledwie cię naciskać. dotknęłam, wytrzymaj jeszcze chwilę. Oj, Dobrze, już. chce pani tu wykitował? Słuchaj, ja próbuję właśnie temu zapobiec. Powiedz mi, boli cię jeszcze gdzieś oprócz podbrzusza, ból promieniuje, pachwiny, jądra? Nie, nic takiego. Wiesz co, ja muszę jeszcze coś zobaczyć. Pokaż. Pani weźmie ode mnie te ręce. Słuchaj, ja muszę sprawdzić, czy ty nie masz zapalenia otrzewnej. Ale mnie to naprawdę nic nie interesuje. Tomek, wierz mi, że mi to też nie sprawia przyjemności. Naprawdę, muszę sprawdzić, czy nie masz stanu zapalnego. Obiecuję, że to potrwa tylko chwilę, dobrze? Boli jak puszczam, czy jak naciskam? Naciskanie. Czyli brak objawów otrzewnowych. Słuchaj, dostaniesz teraz lek przeciwbólowy, powinno ci to złagodzić, dobrze? Ela, jakby się coś działo, to mnie zawołaj. Jasne, W końcu jakoś mądrze gadacie. W tej chwili dr Gajda nie może zrobić nic więcej, tylko czekać i prowadzić obserwację pacjenta. Mimo bólu stan chłopaka jest stabilny. Może spokojnie, spokojnie. Przy zapaleniu wyrostka robaczkowego zawsze najbardziej obawiamy się tego, że dojdzie do jego pęknięcia, co może spowodować bardzo niebezpieczne zapalenie otrzewnej. Dlatego właśnie musiałam zbadać objawy otrzewnowe, które są w porządku. Przynajmniej na razie. Jeśli te bóle będą się nasilały, to będziemy musieli otworzyć laparoskopowo brzuch chłopaka i sprawdzić po prostu, co się tam dzieje. Tymczasem dr Morawski otrzymał właśnie wyniki pozostałych badań swojego pacjenta. Lekarz postanowił jak najszybciej skonsultować je z ordynatorem oddziału. Leukocytoza, gorączka. No to musi być stan zapalny. To tyle wiem, tylko że USG nic nie wykazało. No a mocz? No tu jest problem, bo nie był w stanie oddać do analizy wystarczającej ilości. Stan nerek? Lewa w porządku, prawej nie widziałem, bo była zasłonięta przez gazy jelitowe. Słuchaj, trzeba go nawodnić i powtórzyć badania. Czyli zostawiamy go. Zostawiam. Coraz więcej wskazuje na to, że silne bóle brzucha 50-latka wynikają ze złej pracy jednej z nerek. Dlatego dr Morawski zlecił właśnie badanie moczu pacjenta. O, możemy? Panie Szymonie, proszę chociaż spróbować, dobrze? To jest bardzo ważne, musimy zrobić to badanie moczu, dobra? Tymczasem mimo kłótni, do jakiej doszło między mężczyzną a jego synem, chłopak nie opuścił szpitala. Razem z matką czeka na informacje o jego stanie. Ciągle tu jesteś? Piwo w sklepie się skończyło? Czy koledzy cię opuścili? Wydaje ci się, że jesteś taki mądry, co? Proszę o spokój. Nie zapominaj się. Gówno wiesz, gówno o mnie wiesz. Wiem wszystko, do niczego się nie nadajesz. Mikołaj! Nawet nie zaczynaj. Mikołaj, synku! Tu jest szpital, tutaj się nie biega. Naprawdę mam to gdzieś. Jak matka chce z nim sobie tam siedzieć, to proszę bardzo, niech siedzi, trzyma go za rękę, daje sobie pomiatać. Jak zawsze. Ja już z tym skończyłem, raz na zawsze. Po kolejnej kłótni z ojcem syn opuścił szpital. Nieświadomy tego mężczyzna już od kilku minut jest w oddziałowej łazience i próbuje oddać mocz do badań. Czekam, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Halo, panie Lisiecki? Szymon! Lisiecki? Szymon! Halo, bardzo Szymon, proszę co się wejść. dzieje? Bardzo Ale proszę proszę panią, no, wejść. no Bardzo co się pani. dzieje? No przecież... Doktorze! Ale doktorze, co się Lisiecki, dzieje? słyszy mnie pan? Nie, ja muszę do męża. Panie Szymonie! Proszę przestać krzyczeć! Panie Szymonie, gdzie pana boli? Wiem, gdzie pana boli? Gdzie pana boli? Zaraz pan dostanie lek. Taki ból, promieniujący w kierunku pachwiny i lędźwi, może wskazywać, że rzeczywiście coś dzieje się z nerką, prawą nerką pana Szymona. Dobrze, że udało się uzyskać mocz do analizy. Myślę, że wyniki tych badań dokładnie określą nam, z czym mamy do czynienia. Podczas gdy 50-letniemu architektowi są podawane leki rozkurczowe i przeciwbólowe, w szpitalu pojawia się kolega młodego sportowca, kapitan jego drużyny koszykarskiej. Chłopak zupełnie nie wie, co dolega jego koledze, ani na jakim oddziale leży. Proszę jeszcze małemu zmierzyć ciśnienie, pobrać krew i wpisać to do karty, dobra?
Siostrzyczko, gdzie znajdę Tomka Karpiela? Kolego, z taką spostrzegawczością daleko nie zajdziesz. No sorry, pani doktor. No. Popatrzyłem na co innego, nie? Odpuść sobie, dobrze? Tomek leży na obserwacji, nie jest wskazane, żeby go ktokolwiek odwiedził. No, ale jestem kolegą z drużyny, chłopaki się martwią. Przyszedłem zobaczyć, co z nim. Dobra, masz 5 minut, okej? Idziesz tam w prawo, potem jeszcze raz w prawo i trafisz. 5 minut. Super, dzięki. Tymczasem mimo podania leków przeciwbólowych młody sportowiec coraz bardziej cierpi. Wizyta klubowego kolegi w szpitalu wcale go nie cieszy, ponieważ nie chciał, aby ktokolwiek z klubu dowiedział się o jego chorobie. Słuchaj, to na krótką chwilkę, dobrze? Dobra, okej. Co tam, gościu, ale ci się rozwaliło. Przecież to nic takiego. Mówiłem ci, u nas gra się na poważnie, nie tak jak na tym twoim zadupiu. Ja ci mówiłem, że to nie od grania. Strułem się jakimś świństwem. Tak, jasne. Ale wiesz, co ci powiem? Fajnie się ustawiłeś. Raz Martusia, dwa ta lekarka. Pacjent przed klubowym kolegą próbuje bagatelizować swoją chorobę. Nie chce dać po sobie poznać, jak źle się czuje. Zwijaj się stąd! Po prostu byłem ciekaw, jak sobie jutro bez niego poradzimy. Kto nam będzie tak zarobić? Tomek, nie wstawaj! Tomek! Pomocy, szybko! Próba wstania z łóżka kończy się kolejnym ostrym atakiem bólu. Chłopak nie może sam się podnieść. Już nawet przed swoim kolegą nie potrafi udawać, że nic się nie dzieje. Słuchaj, mógłbyś pomóc? Wyjdź. Proszę cię, wyjdź Ale teraz. przecież panią to mój chłopak! Ja cię rozumiem, ale proszę cię teraz wyjdź. Ty tak samo. Już. Dobra, okej. Już. Co się dzieje? Dostał ataku. Tomek? Tomek, gdzie cię boli? Tomek, słyszysz mnie? Tomek, Ela, trzeba go przygotować do laparoskopii. Dobrze. I zawiadomić Piotra. Dobrze? Tomek! Już. Ale faza, wypieprzył się jak bawa. Od początku mówiłem, że nie da sobie u nas rady. Jest za cienki, nie trawię tego gnoja. Tutaj po prostu musisz się z tym urodzić, a jeżeli tego nie masz, odpadasz i zostajesz cieciem na parkingu. Kiedy dr Gajda przygotowuje swojego pacjenta do zabiegu laparoskopii, który pomoże ustalić, co dokładnie jest powodem nasilających się bólów brzucha, na korytarzu czeka jego koleżanka. Dziewczyna jest bardzo zła na kolegę, który przyszedł odwiedzić w szpitalu jej chłopaka. Bo co, twój przydupas mnie pogoni? Jak trzeba będzie, to sama cię pogonię. Wiesz co, ostra jesteś, podoba mi się to. Dlatego potrzebujesz prawdziwego faceta, a nie takiego frajerego. Ja już słyszałam jakiś z ciebie prawdziwy facet. Od twoich byłych. A teraz wypieprzaj stąd! No już! Tego pożałujesz, zobacz. Na pewno! Zobaczysz. Biały to debil i zawsze taki był, ale dzisiaj przegiął totalnie. Najchętniej dałabym mu po prostu wpysk. A te bzdury, które wygaduje o Tomku, on nic o nim nie wie, nie zna go. Tomek to naprawdę super gość. W tym samym czasie zdenerwowana żona 50-letniego pacjenta chce się spotkać z lekarzem. Bardzo niepokoi ją stan zdrowia jej męża, który chwilę temu miał atak bólu w oddziałowej toalecie. Kobieta próbowała też kilkakrotnie skontaktować się z synem i poinformować go o pogorszeniu się stanu ojca. Syn nie odbiera jednak od niej telefonu. O, panie doktorze, przepraszam, chciałabym się dowiedzieć czegoś. Mój mąż Szymon Lisiecki Tak? leży u państwa. A kto jest lekarzem prowadzącym? Doktor Morawski. To proszę mi dać 5 minut, dobrze? Dziękuję. Cześć, Wąko. Słuchaj, kojarzysz może Mikołaja Lisieckiego? Na segregacji leży pacjent o takim nazwisku. Lisiecki? Przepraszam, ja jestem Renata Lisiecka. Szymon Lisiecki to mój mąż. Zaraz mu zaszedł, wybiegał ze szpitala. O! Mikołaj Lisiecki. To chyba zaszedł mojego syna. To proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę. Dziękuję. Pierwszy raz widzę rysunki Mikołaja. To znaczy, przyłapałam go kilka razy z ołówkiem w ręku, ale nigdy nie chciał o tym rozmawiać. Może dlatego, że jego ojciec się właśnie tym zajmuje. Szymon jest architektem. A te rysunki są naprawdę niezłe. Tymczasem mąż kobiety po otrzymaniu środków przeciwbólowych poczuł się nieco lepiej. Doktor Morawski czeka teraz na wyniki badań moczu. Te powinny wyjaśnić, czy to zła praca prawej nerki doprowadziła do bólów brzucha i omdlenia pacjenta. Kurczowej przeciwbólowe. Dobrze. Teraz muszę pani porozmawiać, ale błagam. Spokojnie, dobrze? Dziękuję, dobrze. Jak się czujesz? O, tyle razy prosiłam cię, żebyś trochę zwolnił. Odpoczął.
Znowu będziesz mnie męczyć? Lepiej daj mi coś do picia. Oczywiście. Przerasta cię to, co? No, zaraz. Zostaw to. To Mikołaja? Są świetne, prawda? Świetne. Są beznadziejne. Dlaczego tak mówisz? Bo ten chłopak to kompletne beztalencie. Przestań. Czasem zastanawiam się, jak to jest możliwe, że jest moim dzieckiem. Co ty wyprawiasz? To, co powinnam była zrobić już dawno. Renata, gdzie idziesz? Renata! Jak najdalej od ciebie. Co pan wyrabia? Pan się nie powinien denerwować. A, niech pan to powie mojej żonie. Panie doktorze, są już Sceny mi wyniki tu pana będzie Lisieckiego. urządzać. No, pańskie wyniki. No i wszystko już jasne. W moczu pana Szymona są świeże erytrocyty i liczne bakterie. To są główne cechy infekcji dróg moczowych i kamicy nerkowej. Oznacza to, że w okolicy albo nawet w samej prawej nerce pojawił się zastój. Podczas ostatniego badania USG ta prawa nerka była zasłonięta przez gazy jelitowe. Trzeba więc będzie powtórzyć to badanie i myślę, że tym razem, jeżeli widoczność będzie lepsza, uda się dokładnie określić, gdzie umiejscowiony jest kamień. Ordynator oddziału, który będzie wykonywał zabieg u młodego sportowca, informuje pacjenta o tym, jak będzie on wyglądał. Słuchaj, przy użyciu specjalnych rurek, trokarów, zobaczymy, co się dzieje w twojej jamie brzusznej. Jak będzie wszystko w porządku, to je wyjmiemy, nie będziemy miał żadnych blizn, ale jeżeli laparoskopia nie da nam pełnego obrazu, to będę musiał rozciąć brzuch. Jakie rozcięcie. Ja się nie zgadzam na żadne cięcie. Tomek, ja naprawdę rozumiem, że ty się obawiasz o swoją karierę sportową, ale my się obawiamy o twoje życie. Dociera to do ciebie? Dociera. Dominika, przygotujcie go, jak będzie anestezjolog, to mnie zawoła. Dobrze. Idę po dokumenty, które będziesz musiał podpisać przed operacją. Pani doktor, No słucham. bo ja nie powiedziałem pani wszystkiego. No ale jak to nie powiedziałeś wszystkiego, to mów. Bo to wszystko zaczęło nakrzaniać mnie na treningu. No i? Skoczyłem do zbiórki i nagle mnie coś tak strasznie szarpnęło. No dobrze, ale co cię zabolało? Zabolało Co cię zabolało? Brzuch? mnie jądro prawe. I ty dopiero teraz mi to mówisz? Dzwońcie szybko po ordynatora. Jakoś średnio uśmiechało mi się. Mówi się o tym wszystkim. Szczególnie takiej lasce jak pani. Słuchaj, czy ty naprawdę myślisz, że to jest pierwszy uraz tego typu, który ja widzę? Ela, i USG proszę. Dobrze już. Będzie pani mnie tym badać? Tam? Czy ty w końcu pozwolisz mi sobie pomóc? Co się dzieje? No chłopak dopiero teraz przyznał się do urazu jądra. No ja podejrzewam, że to jest skręt. A kiedy to było? Rano. To niedobrze, no. To jest pierwsze, co powinieneś był nam powiedzieć. Ale darujcie sobie te kazania, ja już się Ale dość chłopie, nasłuchałem. wiesz, że możesz stracić jądro? Ale jak to jądro? Ale jak to? Chcecie mu je obciąć? Wyjdź stąd. Marta, Wyprowadźcie słuchaj, dziewczynę. Się coś pokrzaniło. Ale czy po tym wszystkim momencie jeszcze mu? Świetnie, no, po prostu świetnie, no. Robimy USG. Już włączone. Naprawdę niewiarygodne, że ten chłopak pozwolił mi się miotać przez kilka godzin. Młody koszykarz musi natychmiast być operowany. Czy lekarzom uda się uratować jego jądro? Tomek, ty już lepiej nic nie mów. I pamiętaj, czekam tu na ciebie, nie wytnij mi tam żadnego numeru. No wystarczy kilka godzin, w takim stanie jądro obumiera, a wtedy to już tylko amputacja. 50-letni architekt czeka na operację. Jego żona i syn opuszczają szpital. Czy wybaczą choremu mężczyźnie jego złośliwe i bezduszne zachowanie? Skąd go masz? Zgubiłeś w szpitalu. Ojciec go widział? Tak. Operacja młodego sportowca przedłuża się. Czy lekarze wygrają wyścig z czasem? Panie doktorze, co z Tomkiem? Do szpitala trafia koszykarz z ostrym bólem brzucha. Boi się, że choroba zniszczy jego karierę. Jeśli moja diagnoza się potwierdzi, to chłopaka czeka operacja. Ja nie mogę, ja muszę grać, ja mam treningi, ja mam teraz sezon. 50-letni architekt w pracy mdleje z bólu. Żona zmusza go, żeby przyjechał do szpitala. Tam mężczyznę odwiedza skłócony z nim syn. Po kolejnej kłótni z mężczyzną jego żona i syn opuszczają szpital. Mikołaj! Nawet nie zaczynaj. Mikołaj, synku! Co ty wyprawiasz? Pomocy szybko! Stan sportowca gwałtownie się pogarsza. Okazuje się, że oszukiwał lekarzy.
możesz stracić jądro. Ale jak to jądro? Ale jak to? Chcecie mu je obciąć? No do skrętu jądra dochodzi wskutek działania dużej siły, no w tym przypadku przy wyskoku chłopaka. Jądro zawinęło się wokół nasieniowodu i spowodowało niedokrwienie narządu. No wystarczy kilka godzin, w takim stanie jądro obumiera, a wtedy to już tylko amputacja. Oczywiście ordynator zrobi wszystko, co w jego mocy, ale przecież nie jest cudotwórcą. No to jest naprawdę niewiarygodne, że ten chłopak pozwolił mi się miotać przez kilka godzin, robić diagnostykę w kierunku wyrostka, kiedy tak naprawdę wystarczyło po prostu powiedzieć, co mu dolega. Już dawno byłoby po tej operacji. Po badaniu USG młodego sportowca lekarze zdecydowali, że konieczna jest natychmiastowa operacja. Chwilę później pacjent jest już w drodze na blok operacyjny. Tam czeka na niego zakochana w nim dziewczyna. No Tomek pilnie potrzebuje operacji. To znaczy, będziecie mu je ucinać? To w ostateczności. Chirurg zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby je uratować. Tomek, Marta, ja... Tomek, ty już lepiej nic nie mów. I pamiętaj, czekam tu na ciebie. Nie wytnij mi tam żadnego numeru, słyszysz? Tomek. Tomek, czekam tu na ciebie. Pamiętaj o tym. W tym czasie dr Morawski ponownie robi badanie USG prawej nerki 50-letniego pacjenta. Lekarz liczy na to, że tym razem uda się zlokalizować zastój, który powoduje u mężczyzny silne bóle brzucha. No i proszę, jest kamień w prawym moczowodzie. Czyli co? Usuniecie go teraz i będzie po wszystkim? Tak. Pani Iwonko, Tak? skończyłem badanie. Zadzwonię na urologię, czy mają wolne łóżko. Proszę, tu ma pan papier. Kiedy mężczyzna dowiaduje się o czekającym go zabiegu, chce o tym powiadomić żonę, która kilka minut wcześniej, po kolejnej kłótni, zdenerwowana, wyszła ze szpitala. Halo? Renata? Gdzie ty jesteś do cholery? Renata! Nie waż się odkładać słuchawki! Renata! Żona nie chce rozmawiać z mężem. Kobieta po raz pierwszy nie uległa groźbom despotycznego męża i zrozumiała, że nie może pozwalać, aby ten stale znęcał się psychicznie nad nią i ich synem. Mikołaj! Nie wracam tam. Ja też nie. Skąd go masz? Zgubiłeś w szpitalu. Ojciec go widział? Tak. I co powiedział? Nic, co powinieneś wiedzieć. Chodźmy. Chodźmy. W czasie, kiedy kobieta razem z synem opuszczają szpital, właśnie kończy się operacja jądra młodego sportowca. Zespół lekarzy pod kierownictwem ordynatora oddziału robi wszystko, aby nie doszło do amputacji. Na informację o stanie chłopaka czeka jego przejęta dziewczyna. Panie doktorze, co z Tomkiem? No, było się bez komplikacji. Zaraz przewieziemy go na salę po operacji. To znaczy, uratowaliście je? Znaczy się jądro? No tak, ale jeszcze godzinę i nie byłoby czego ratować. Szymonowi Lisieckiemu usunięto kamień z moczowodu. Ze względu na ryzyko nawrotu choroby i możliwe częste infekcje dróg moczowych, mężczyzna do końca życia musi pozostać pod opieką specjalisty. Jego żona i syn podczas pobytu w szpitalu więcej go nie odwiedzili. I to ma być rodzina? Żadne z nich nie pojawiło się w szpitalu. Nawet nie zadzwonili. Teraz sam muszę dostać się do domu, a przecież nie wolno mi się przemęczać. No ale jak tak chcą, trudno. Proszę bardzo. Tomasz Karpiel po udanej operacji trafił na oddział chirurgii, gdzie wykluczono wszelkie możliwe powikłania. Zdaniem lekarzy koszykarz ma szansę wrócić do treningów najszybciej za kilka miesięcy. W szpitalu opiekuje się nim jego dziewczyna, która stara się, aby chłopak jak najszybciej wrócił do dobrej formy. Co tutaj taki bałagan? Normalnie. Połóż się. Zgłupiałeś? Szwy ci puszczam. Daj spokój. Masz mój telefon? Tak, już tutaj. Pół roku bez grania. Przecież to jest nie do przejścia.
wypadnę z formy i wszystko będę musiał zaczynać od nowa. Dobrze przynajmniej, że chłopaki o niczym się nie dowiedzieli. Marta sprzedała im bajkę o wyrostku. Ta kobieta jest świetna. Właśnie wylądowałem w szpitalu przez to cholerne przeziębienie. Na oddział ratunkowy trafia młody mężczyzna z zapaleniem płuc. Jego najlepszy przyjaciel uważa, że to wina dziewczyny chorego. Wyjdziesz za mnie? Niespodziewane zaręczyny stają się kością niezgody między narzeczoną pacjenta i jego przyjacielem. A pomyślałeś, żeby zapytać o jego zdrowie? Stan mężczyzny gwałtownie się pogarsza. Zaczyna się walka o jego życie. Tutaj, tak? Do szpitala zgłasza się 50-letnia kobieta z silnymi bólami brzucha. Boi się, że będzie musiała mieć operację. Jest przekonana, że ma atak woreczka żółciowego. Pani Halino? Dlaczego pani nie powiedziała, że pani jest w ciąży? Ja w ciąży? Tak. W jakiej ciąży? Na oddział przyjeżdża siostra pacjentki. Skłócone kobiety nie widziały się od miesięcy. Problemów i kłopotów, które ona ciągle ściąga na siebie, a tak naprawdę to na nas. Przychodzi skurcz, pani doktor. Kobieta nagle zaczyna rodzić. Mocno, mocno, jeszcze raz, jeszcze.